Cześć, nazywam się Adam Niemiec, bardzo serdecznie witam na kanale Preston Innovations Polska. Zapraszam na film, w którym przedstawię nożyczki Preston Innovations. W ofercie Prestona możecie znaleźć dwa rodzaje nożyczek. Pierwsze z nich to są takie zwykłe nożyczki, które używa praktycznie każdy wędkarz, bez znaczenia jaką metodą łowi. Czy posługuje się wędką federową, spławikową, podlodową, czy też spinningową. Drugie natomiast to są nożyczki dużo większe, bardziej masywne i te nożyczki służą do cięcia przynęt, do rozdrabniania przynęt. Specjalnie nie użyłem takiego dokładnego tłumaczenia, bo angielska nazwa tych nożyczek to jest worm scissors, czyli takie nożyczki do cięcia gnojaków, by można było tak bezpośrednio przetłumaczyć i tak większość je nazywa. Natomiast one są świetne do rozdrabniania wszystkich przynęt, co pokażę Wam w tym filmie. Nożyczki Rig Scissors, taka jest angielska nazwa tych nożyczek. One zostały zaprojektowane i przewidziane do tego, żeby wykorzystać je podczas przygotowywania zestawów, zarówno federowych, jak i spławikowych, ale także przygotowania przyponów. One mają taką dosyć ciekawą budowę, bo jak na nie spojrzycie, to ostrze jest dosyć krótkie. Te ostrza są dosyć krótkie, natomiast stosunkowo duże, nieproporcjonalnie duże jak na długość tych nożyczek są uchwyty na palce. Dzięki temu bardzo wygodnie tymi nożyczkami się operuje, a to krótkie ostrze jest wystarczająco duże, żeby przeciąć plecionkę lub żyłkę. Nożyczki są wykonane ze stali nierdzewnej z powłoką tytanową i taką cechą, która je wyróżnia, jest to, że są bardzo ostre i bardzo dobrze tną plecionkę. Wiele nożyczek na rynku, takich można powiedzieć niespecjalistycznych, ma problem właśnie, żeby obciąć plecionkę, bo ta plecionka przy próbie przecięcia, ona tak jakby ślizgała się po tych ostrzach. Natomiast tutaj jedno ostrze jest, oprócz tego, że jest zaostrzone, to jest jeszcze ząbkowane. Dzięki temu przytrzymuje plecionkę i bardzo ładnie tnie. To cięcie jest bardzo równe, więc nawet jak na tą plecionkę chcemy nałożyć coś niedużego, no to nie ma jakichś tam rozszczepów w tej plecionce. Uchwyt jest plastikowy, jest poszerzony, więc bardzo wygodnie trzyma się te nożyczki w palcach, bardzo pewnie. Do czego jeszcze ja używam tych nożyczek? Mam je zawsze przy sobie, czyli ja używam, muszę się przyznać, mam kilka par tych nożyczek. Jedne są zawsze w moim koszu wędkarskim, tutaj w takiej roboczej szufladzie i one nigdy z tej szuflady nie wychodzą. No chyba, że chcę je użyć, natomiast nie zabieram je nigdy do domu czy do hotelu, gdy przygotowuję zestawy. Drugą parę nożyczek mam w takim zestawie, który zabieram, kiedy łowię na method feeder i przygotowuję zestawy do method feeder. Trzecią parę nożyczek mam w takim przyborniku do przygotowywania przyponów. Nie są drogie takie nożyczki, więc mam kilka, żeby nie szukać, gdy będą potrzebne. Oprócz tego, że te nożyczki świetnie przecinają plecionkę czy żyłkę, to wykorzystuję je także do przycinania przynęt. Jeżeli na przykład używam dumbbellsa i chcę tego dumbbellsa, nie wiem, pomniejszyć, czy troszkę chcę zmienić jego kształt, wykorzystuję właśnie te nożyczki. Gdy na przykład wykorzystuję mielonkę do łowienia, to wycinam sobie tymi nożyczkami kosteczki z mielonki. Dzięki temu w bardzo prosty i szybki sposób mam przygotowaną kostkę mielonki na haczyk. W zestawie te nożyczki mają taką osłonkę. To nie jest głupi patent, bo tą osłonkę się zakłada, jak te nożyczki są zamknięte, więc jeżeli wrzucicie je gdzieś w torbę, no to nie będzie problemu z tym, że będziecie grzebać na przykład w waszym tam podręcznym jakimś etui czy w torbie i natraficie na ostrze, tylko to ostrze jest osłonięte. Tutaj też w tej osłonce jest otworek w górnej części, więc jeżeli na przykład łowicie, nie wiem, na spinning czy na muchę i potrzebujecie te nożyczki mieć pod ręką, więc można je zawiesić na jakiejś gumce, czy na jakimś sznureczku, czy na czymkolwiek, żeby mieć je pod ręką i wystarczy później tylko wyjąć te nożyczki z tego uchwytu, przeciąć, wykorzystać to, co Wam jest potrzebne, umieścić je z powrotem i one się trzymają. Naprawdę to trzyma bardzo mocno, więc na pewno podczas brodzenia czy wędrowania brzegiem rzeki nie zgubicie tych nożyczek. Kolejne nożyczki w ofercie Prestona to są nożyczki do rozdrabniania przynęt. Są troszkę inne niż większość tego typu produktów na rynku. Dlaczego? Bo mają podwójne ostrza, nie tak jak większość nożyczek potrójne, ale niech Was to nie zmyli, bo według mnie one rozdrabniają przynęty dużo lepiej i dużo szybciej niż nożyczki, które mają 3 ostrza. Następną zaletą są bardzo wygodne uchwyty, które są takie tutaj
nie wiem jak to nazwać, pewnie jacyś fachowcy od materiałów by użyli jakiegoś fachowego określenia. No to jest dosyć miękkie, taki powiedzmy plastyczny plastik. Dzięki temu bardzo wygodnie tymi nożyczkami można kroić w ten sposób lub w ten sposób, to zależnie jak kto lubi, jaką kto technikę preferuje cięcia. Ostrza tych nożyczek są wykonane z niezwykle ostrej stali nierdzewnej z powłoką tytanową. Dodatkowo mają takie niewielkie ząbki, delikatnie tutaj wyczuwalne ząbki na tych ostrzach. Dzięki temu podczas rozdrabniania przynęt te przynęty nie przesuwają się po tych ostrzach, nie ślizgają. Do czego używam tych nożyczek? Oczywiście do cięcia czerwonych robaków, no to jest taka ich podstawowa funkcja. Natomiast te nożyczki świetnie rozdrabniają też kastery, białe robaki, pinki, a także ziarna kukurydzy, więc jeżeli potrzebujecie podać pociętą kukurydzę, czy larwy much chcecie rozdrobnić, czy kastery, za pomocą tych nożyczek na pewno zrobicie to bardzo szybko i w prosty sposób. Bardzo ciekawa jest budowa tych nożyczek. Ja nie wiem, jak to fachowo Wam określić, natomiast nie są to nożyczki tak jak powiedzmy tradycyjne takie nożyczki, które mają kilka kompletów ostrzy, na przykład 2 czy 3, gdzie są ostrza zawsze ustawione w ten sposób i kolejne. Tutaj tak jakby są ostrza wewnętrzne i ostrza zewnętrzne. Tak mi się wydaje, tak na chłopski rozum na to patrzę, że dzięki temu te ostrza nigdy nie będą od siebie odstawać. No bo jeżeli jest, wyobraźcie sobie, jest komplet ostrzy, które tną w ten sposób, może ja to w ten sposób pokażę, te ostrza tną w ten sposób, to jeżeli tutaj ta śrubka mocująca się poluzuje, to te prawe ostrza mogą się odsunąć od tych lewych ostrzy, no i powstaje jakaś tam szczelina i myślę, że wtedy te nożyczki nie docinają. Natomiast tutaj Michał pewnie Wam to pokaże gdzieś w przebitce. Są ostrza wewnętrzne i zewnętrzne, zupełnie inna budowa. I nawet jak któreś ostrze miałoby jakąś tendencję, chociaż nie wyobrażam sobie tego, żeby się jakoś odgiąć, to ono będzie tak jakby stopowane przez te ostrza zewnętrzne. Czy te ostrza zewnętrzne, jak będą się przesuwać, to będą przez tę kolejną parę też stawiane do pionu. Więc myślę, że w tym tkwi cała tajemnica skuteczności. Może nie tylko cała, ale duża część skuteczności tych nożyczek zawarta jest właśnie w tym sposobie montowania. Podam Wam jeszcze takie jedno swoje spostrzeżenie. No wiadomo, to jest produkt gdzieś tam wykonany przez maszyny i montowany przez ludzi. I zauważyłem, że na przykład niektóre ostrza tak dochodzą, ale według mnie mogłyby bardziej na siebie nachodzić, więc jeżeli zauważycie, że Wasze nożyczki gdzieś tam nie do końca docinają, wystarczy tutaj te takie ograniczniki, odbojniki, nie wiem jak to nazwać, skrócić delikatnie, dosłownie o 1 mm i zauważycie, że wtedy ostrza bardziej na siebie nachodzą i wtedy skuteczność tych nożyczek jest jeszcze większa. Ja pomimo tego, że moje nożyczki, można powiedzieć, świetnie cięły, trochę je podtuningowałem i mam wrażenie, że jakość cięcia jest jeszcze lepsza. Kurczę, troszkę się rozgadałem. Michał mówił, że o nożyczkach to za dużo nie da się powiedzieć, ale mam nadzieję, że nie zanudziłem Was. Bardzo dziękuję, że dotrwaliście do końca filmu. Jeżeli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, przekazujcie ten film znajomym. Oczywiście zapraszamy na nasze media społecznościowe, na Facebook oraz Instagram. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia. Kurde, nie mogę się wysłowić.